Cześć, dzisiaj zabiorę Was na krótką motocyklową podróż przez Austrię, Słowację, Polskę, Czechy i Niemcy. Pokażę Wam, jak można połączyć pasję z obowiązkami. Zapraszam. Okej, więc opowiem Wam trochę, jak to zaplanowałem. Był koniec września 2024 roku i akurat miałem kilka ważnych spraw do załatwienia w Polsce, w mojej rodzinnej miejscowości. Wziąłem kilka dni wolnego, dzięki czemu udało mi się stworzyć długi weekend. Pochodzę z Małopolski, z okolic Tarnowa. Więc pomyślałem, że to świetna okazja, aby pojechać moim Tigerem i przy okazji mógłbym zrobić serwis gwarancyjny w Krakowie, a później jadąc w stronę Czech, odwiedzić część Polski, w której jeszcze nie byłem, Dolny Śląsk. Wracając do Austrii, postanowiłem pojechać trochę okrężną drogą przez Czechy, zahaczając jeszcze o Niemcy, i tak narodził się ten krótki, ale intensywny wyjazd. Jeśli jesteś nowy na kanale i nie widziałeś jeszcze naszej 10-dniowej wyprawy do Rumunii, to polecam nadrobić, a więcej zdjęć i relacji na bieżąco znajdziesz na moim Instagramie, linki w opisie. Zapraszam. Wyjeżdżając rano z domu, moja córka odprowadziła mnie kawałek, bo ona też wtedy jechała na swoim motocyklu do szkoły. A przy okazji muszę dodać, że ona również uwielbia jeździć na swoim motorze. Kierunek, który obrałem, to Słowacja. Najpierw autostradą przez Bratysławę aż do Žiliny, a potem drogami lokalnymi, które prowadziły mnie do celu. Następnego dnia rano wyjechałem do Krakowa na serwis motocykla. Później odwiedziłem rodzinę, którą mam w okolicach Krakowa, a po wszystkim postanowiłem zostać w hotelu obok stadionu Wisły Kraków, która akurat grała mecz wieczorem. Nie mogłem przepuścić takiej okazji, zwłaszcza że mieszkając na obczyźnie bardzo mi tego brakuje. Kolejnego dnia, jadąc w stronę Czech, bardzo chciałem zwiedzić trochę Dolny Śląsk, ale jak pamiętamy w tamtym czasie, region ten był po wielkiej powodzi. Niestety wiele dróg było nieprzejezdnych, więc musiałem nieco zmienić plany. Widoki momentami były naprawdę przygnębiające. Widziałem te wszystkie zniszczenia, domy, mosty, drogi, które uległy zniszczeniu. Straty, które ludzie ponieśli, są ogromne. Stracili swoje dobytki, a czasem i całe życie przez tą katastrofę. Jadąc wzdłuż granicy między Czechami a Polską, zatrzymałem się na nocleg w Polsce w Karpaczu, bo robiło się już późno, zaczęło padać, a na dodatek zrobiło się naprawdę zimno. To była świetna decyzja. Noc w Karpaczu była idealnym rozwiązaniem na zakończenie tego dnia. Niedzielny zimny poranek nie był może wymarzonym startem dnia, ale nie zamierzałem się tym przejmować. Niezależnie od pogody, czas jechać dalej, tym razem znowu w stronę Czech.
Jednym z głównych punktów mojej trasy były Piekielne Doly w Czechach, kultowe miejsce wśród motocyklistów. To unikalny kompleks jaskiń i tuneli, w których znajduje się motocyklowy bar. W przeszłości te podziemne korytarze służyły jako kopalnia piaskowca, później wykorzystywano je do różnych celów, a dziś to jedno z najbardziej klimatycznych miejsc spotkań bajkerów z całej Europy. Panuje tam naprawdę wyjątkowa atmosfera. Motocykliści mogą wjechać do środka jaskini i zaparkować swoje maszyny w otoczeniu surowych skalnych ścian. Jest tam bar, w którym można napić się kawy, coś zjeść i pogadać z innymi pasjonatami dwóch kółek. Nie byłem pewien, czy o tej porze roku i przy takiej pogodzie ktoś tam będzie, ale ku mojemu zaskoczeniu spotkałem sporo motocyklistów, głównie z Niemiec. Więc zatrzymałem się na chwilę, napiłem kawy, zjadłem coś słodkiego i po chwili odpoczynku ruszyłem dalej w stronę Niemiec. Jadąc oczywiście głównie bocznymi drogami, byłem naprawdę mile zaskoczony widokami, które towarzyszyły mi przez całą trasę. Dojechałem niemal pod samą granicę z Niemcami, gdzie zatrzymałem się na nocleg w okolicy Żeleznej Rudy w Czechach. Rano temperatura spadła do 4 stopni Celsjusza, więc powiem wam, że bez grzanych manetek i siedzenia w moim Tigerze byłoby naprawdę krucho. Na szczęście motocykl zapewnił mi komfort, a grzane akcesoria uratowały mi ten wyjazd. Ostatni dzień to już powrót do domu. Przejechałem tylko krótki odcinek przez Niemcy, a potem już w Austrii, w okolicach Linzu, kierowałem się w stronę Wiednia. Trasa była trochę spontaniczna i zimna, ale świetnie było się oderwać choć na chwilę od pracy i codzienności.
Zrobiłem około 1900 km, wróciłem z bananem na ustach i właśnie o to chodzi w podróżach. Całą trasę GPX wrzucę Wam w opisie filmu, może kogoś to zainteresuje. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało piszcie, chętnie na nie odpowiem. Dajcie znać w komentarzach, czy też lubicie takie krótkie, samotne wypady, bo ja osobiście uwielbiam. Czekam na Wasze opinie i doświadczenia. Dzięki, że byliście ze mną. Do zobaczenia w kolejnym materiale szerokości.